Witam gorąco wszystkich i zapraszam na nową serię. Dokładnie, zaczynamy nową serię na mapie dość wyjątkowej, bo jeszcze odkąd gram na PS5 nie grałem na tej mapie. Także jedna taka seria już była na moim kanale, można sobie ją zobaczyć. Jest ona prowadzona jeszcze na konsoli PS4. A więc jeśli chodzi o tą serię, seria nazywa się Survival. Pierwsza seria, która została zrobiona na Survival, była na No Man's Land, a tym razem mamy Corpi, coś innego. Wszyscy grają na No Man's Land, a ja postanowiłem zrobić coś innego, bo są mapy, które można sobie wybrać alternatywne do No Man's Land, także z wyborem nie ma problemu. A nie widziałem, żeby ktoś grał jeszcze na mapie Corpi, więc myślę, że może być to coś interesującego, co przyciągnie Waszą uwagę. Jak widzicie, mam tu pojazd, na którym mam załadowany towar, dzięki któremu mam nadzieję przetrwać pierwsze dni, pierwszy może rok, ponieważ znaczy zasady, które sobie tutaj ustaliłem, no to są takie chodzące pod survival, więc mam wyprawkę zrobioną. Jeśli chodzi właśnie o opcje właśnie na tej mapie, to zaraz sobie wejdziemy. Mapa wygląda właśnie w ten sposób. Także tu jest nazwa Corpi by Fin Farming Sim. No i widzicie, jest jedno główne jezioro, jest rzeka, która się rozchodzi lub schodzi w jedną. Zależy jak to tam, ale raczej chyba się schodzi w jedną. Jest też teren leśny, nie ma tego dużo, aczkolwiek można sobie powalczyć z drzewami. No i teren, od którego zacznę, jest tutaj, także sobie za chwilę do niego przejedziemy. Po drodze przejedziemy sobie przez sklepy i skupy, które tutaj na tej mapie się znajdują w centrum właśnie mapy. Tak to wygląda. No a jeśli chodzi o ustawienia, no to jestem na etapie wysokim, czyli trudność gospodarcza jest wysoka. Czas, jeśli będę grał, to będę starał się, aby to było 10, tak samo jak jest na Let's Play. Myślę, że to dość dobrze się sprawdza i będę się trzymał tego, aby jeden dzień był jako jeden odcinek, więc to w tej kwestii ta prędkość będzie właśnie miała kluczową rolę, bo co się uda zrobić, to się uda zrobić, jeśli nie, no to trzeba będzie przenieść to na następny dzień. I ta rozgrywka będzie się różnić od innych, ponieważ będzie wyłączony wzrost sezonowy, także to będzie nawiązywać do korzeni farmingu przed wejściem sezonu, gdzie miało to miejsce na FS19. Dni w miesiącu to jest jeden dzień, jeden miesiąc, także to zostaje tak, jak to zawsze ustawiam sobie w rozgrywkach. Stały widok miesiąca będzie sierpień, ponieważ tak jak mówię, no, będę się starał, żeby to było to właśnie powrót do korzeni, także nie będzie się zmieniać w ogóle sceneria, będzie tak samo. Tu będzie nastawione na to, aby przetrwać, czyli te pierwsze dni będą bardzo ważne dla mnie, bo może być, że się nie uda, a może się uda, zobaczymy. Powiem wam, że przy ekonomii najwyższej, czyli tej wysokiej, no nie jest łatwo. Szczególnie, że jeśli nie ma kontraktów i tu trzeba naprawdę kombinować, żeby przetrwać. No i reszta tu jest poustawiane tak, jak to jest w opcji na najwyższym poziomie, także tutaj nic nie zmienię. Jedynie co zmieniłem, to hamowanie z zatrzymaniem, bo to jest irytujące dla mnie. Zużycie paliwa jest wysokie. Pracowników tutaj nie będzie. Nie będę używał pracowników, ponieważ tak, jest to, powiedzmy, odludzie, prawda? Jedynie co tutaj są takie punkty, gdzie mogą rzekomo przyjmować ludzie. Ja postanowiłem, że ja pracowników nie będę używać. Zobaczycie, jaki mam plan, jak to będzie działać. Jest to ciekawe, moim zdaniem, coś innego.
także będę musiał w większości sam wszystko oporządzać. Co jeszcze miałem dodać? Bez pracowników ciężko ma być. No to najważniejsze. Także to są te ustawienia. I jak... Aha, dobra. Sklep i zakupy. Dlatego, że będę chciał, aby farma, którą prowadzę, no w sumie można sobie podjechać, ma na siebie działać. Czyli na przykład jeśli będę potrzebował ziarna, bo mam właśnie worki z ziarnami tutaj na samochodzie razem z suchym nawozem. Także to jest na początek. Ja muszę dojść do takiego systemu, żeby sobie sam tworzyć ziarna na podzasiew, żeby można było sobie dalej działać i nie chcę kupować, nie będę kupował w sklepie ziaren, także chcę sobie sam to produkować. Tak samo się tyczy nawozu, jak i również czego jeszcze? Nawóz, ziarna, no rzeczy, które są potrzebne do uprawy, prawda? To co można wyprodukować na farmingu, to żeby można było sobie tutaj działać na tej mapie, także taki jest zamysł. Jeśli chodzi o sprzęt, który będę używał, to tym razem, jak wiecie, seria Second Hand Challenge na razie jest zawieszona z tego względu, że będę tutaj działał coś w odwrotnym stylu, czyli tutaj nie będę używał właśnie żadnego sprzętu z działu używanego. Tutaj mamy sklep, właśnie, tam przejechaliśmy koło tartaku. Tutaj mamy handlarze zwierzętami, no i tam kilka skupów jest w dole. Więc wracając do tematu, nie będę używał takiego sprzętu, tylko i wyłącznie nowy sprzęt mogę używać, co jest to kolejnym utrudnieniem właśnie do rozgrywki, ze względu na koszt, prawda, tego sprzętu. Trzeba będzie zarobić dobre pieniądze, a przy trudnej ekonomii no, będzie to naprawdę duże wyzwanie. Dobra, myślę, że chyba wszystko Wam przekazałem, te najważniejsze informacje. No, jest tego dużo, trochę mi zajęło przygotowanie tej serii, więc mam taką cichą nadzieję, że spodoba Wam się pomysł i zamysł w ogóle tego. Także no, zobaczymy. Tu jest ten teren, od którego właśnie zacznę. Jest to już zakupiony przeze mnie obszar. Tutaj widać w lasku na środku pola, łąki, jest przyczepa. Mamy przyczepę, mamy tutaj wąż z kranikiem, tutaj jest szopa, żeby sobie pochować ten sprzęt, który tutaj mam. Także nic więcej tu nie posiadam. A właśnie, jeszcze paliwo. Paliwa też nie mam zamiaru zakupować. Chcę sam pozyskiwać paliwo. Tak to ujmę. Także na ile mi starczy po zakupie nowego sprzętu paliwa, no to w tym czasie będę musiał coś wymyśleć. Mam zapasy, mam trzy palety skrzynek z karnistrami, z paliwem. W sumie to już można sobie rozładować samochód, żeby nie wozić tego non-stop. Po to mam tutaj tą szopę, żeby sobie to pochować tu w tym. O. No i w międzyczasie mogę dalej w sumie opowiadać, prawda? Więc co? Ja muszę tutaj kombinować no, pod kilkoma względami, żeby tutaj nie utknąć z pewnym no, brakiem pewnych środków. O, z brakiem pewnych środków. Także tu mam płyn do robienia nasion. Także jedyne co mogę, co będę musiał kupować, to ten płyn, który będzie mi wytwarzał nasiona. Bo to bez tego no to przykro mi. Chociaż w sumie no nie wiem, może się uda. Zobaczę.
Nie wiem, chyba jest jakiś mod, który tworzy nasiona bez tego płynu. Oj, może obejdziemy nawet to. Także może to wyjdzie, dobra. Grabie. To jest ostateczność grabie. Jeśli na przykład miałoby braknąć mi paliwa, to będę robił ręcznie. Tu są grabie, jest łopata. I jeszcze jest kosa, aczkolwiek kosy na razie nie kupuję, bo to są niskie pieniądze, ale to jeśli zajdzie taka potrzeba, to po prostu zakupię ten sprzęt. Będzie to sprzęt nowy, więc nie będzie to miało jakiejś kolizji, jeśli chodzi o regułę, żeby nie był używany, prawda? Serio? No, z tym mi się pojawiło, muszę to zdjąć. No, więc tak mniej więcej to wygląda. Jak to wszystko się potoczy, nie wiem. Muszę mieć no, z tyłu głowy to, że może mi braknąć pewnych rzeczy. Jeśli mi braknie paliwa, no to ewentualnie właśnie mogę używać tych urządzeń ręcznych, ale to nie wiem na jak długo. No. To będzie takie balansowanie na granicy. Jeśli będę miał pieniądze, no to będę mógł kupić jakiś sprzęt, który pozwoli mi na kontynuowanie prac. Jeśli nie będę miał tych pieniędzy, no to nie wiem. Bo tak jak mówiłem, przy zakupie nowego sprzętu będzie on zatankowany, prawda? Będzie miał paliwo, więc będę mógł coś podziałać, a jeśli chodzi o sprzęt używany, to tak jak mówiłem, nie będę go używał, mimo że też nie ma wpływu na to paliwo, aczkolwiek ma wpływ na fundusze, a nie ma być łatwo, tylko ma być trudno. Dobra, tu mamy paliwo, awaryjnie. Nie mam żadnego innego sprzętu jak tylko ten pojazd. Mam jeszcze... Co ja mam kupioną? Nie mam kupionej, muszę kupić siekierę. Ej, nie zamykaj się. Muszę kupić siekierę, żeby trochę pozyskać pieniędzy poprzez sprzedaż drzewa. Dobra. Także to będzie pierwszym etapem właśnie rozgrywki na zbieranie trochę pieniędzy i zakup sprzętu, dzięki któremu będę mógł rozpocząć no tutaj sianie i żniwa i w ogóle. No na to trochę pieniędzy pójdzie, bo muszę jakiś traktor kupić, który będzie pomiędzy ceną, no balansowaniem ceny a mocą, żeby można było tutaj pracę wykonać. Jak wiecie, no nie jest to prostym zadaniem, no bo przy braku pieniędzy trzeba po prostu dobrze przemyśleć zakup, żeby później nie było jakiegoś problemu z tym, że traktor nie uciągnie jakiegoś sprzętu. Głównie chodzi o pług bądź kultywator, bo to są to rzeczy, które muszę wykonać. No, jeśli chodzi o orkę, to muszę pług kupić tak czy inaczej, z tego względu, że no, muszę stworzyć pole. Tutaj nie ma pól na tej mapie, więc to będzie dość no, dużym wyzwaniem. Nie wiem na ile uda mi się uzbierać pieniędzy, żeby kupić jakiś traktor o jakiejś normalnej mocy, żeby wystarczył na dłuższy okres, nie na chwilę. No a później zobaczymy. Postaraję się powybierać jakieś ciekawe mody. Część modów, które lubię używać, no zostało. Tak jak widzicie, moja szafa ulubiona. Lubię ten mod. Bardzo jest przydatna, jak i również
na chowanie sprzętu, jak i właśnie różnego osprzętu typu właśnie... Aj, znowu za... No nie jest idealna, no ale... Ciekawa koncepcja jest i tyle. Podoba mi się to. O. Znaczy te rzeczy będę miał już tutaj fajnie pochowane. No a ja teraz będę musiał co? Przyspieszyć robotę, bo muszę się wziąć za wycinkę drzew. Także odcinki będą w stylu hybrydy, czyli timelapse i rozmowa. Dlatego, że no, chcę, aby te odcinki były długości jednego dnia w grze, a to rozwiązanie moim zdaniem się dobrze sprawdza, więc czemu nie? Czemu nie kontynuować w tej kwestii? Przynajmniej widać, ile przez dzień jest zrobione, ile się uda zrobić. No to jest w sumie dobre rozwiązanie, niżeli nie wiem, tam pół godziny gadania, ile się uda zrobić, tyle i resztę poza nagrywaniem. Tak większość może ludzi robi, a ja sobie takie coś przyjąłem, żeby było coś innego. Dobra. Tutaj mamy płyny odłożone, jeszcze jedna butla. No i to już będzie zrobione. O. Tutaj wrzucimy. Jeszcze tylko będę musiał ściągnąć z dachu ten skrzyneczkę, co mi tam się wbiła, więc muszę podjechać sobie samochodem. Żeby tam skoczyć na ten dach. Mam nadzieję, że jakoś się uda tutaj wcisnąć, żeby tam skoczyć. O, jest. Dobra, mogę to zrzucić. Spadło? Czy znowu się zawiesiło? O, dlaczego? Dobra, udało się. Spadaj z boju. No, mamy to. Dobra. No, czyli co? Pierwszym zadaniem będzie właśnie zcięcie drzew, czyli muszę jechać do kupić sobie siekierę. Kupię siekierę i zacznę wycinać drzewa. Jak wiecie, drzewa, żeby osiągnąć odpowiednią cenę, najlepszą, one muszą mieć około 8-9 metrów. Ja nie mam jak tego sprawdzić, więc będę robił to na oko. Nie będę ciął na kawałki. Do tego będę używał liny. Tak. I będę je przyciągał do tartaku. To pomoże mi pozyskanie największej ceny za drzewo. Także zobaczymy, czy uda mi się wycyrkulować długość drzewa, by była jak najlepsza. To jest droga, którą będę musiał przeciągnąć drzewo, tam do tego budynku pomarańczowego, żółtego powiedzmy. Także nie jest to daleko, aczkolwiek trzeba będzie uważać, żeby drzewem o coś nie zahaczyć, żeby nie było problemu, także no nic. Przyspieszamy robotę, ustawiam czas na 10 i jedziemy z koksem. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.
I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
No i tak mija Johnek. Jak widzicie, prace idą jak krew z nosa, no, ale powolutku do przodu, bez żadnego pośpiechu. To są dopiero początki. Trzeba sobie wszystko ułożyć, żeby to miało jakieś ręce, nogi. Także cóż za burza. Straszna. Jak widzicie, udało mi się w dzisiejszym dniu osiągnąć, no, będzie ponad 20 000. Także jutrzejszego dnia w następnym odcinku pomyślę, co kupić, w co zainwestować. Co pierwsze, no bo to jest bardzo ważne, istotne, żeby nie umoczyć pierwszych pieniędzy, no bo później będzie to miało konsekwencje takie, że będę musiał więcej drzew wyciąć. A ja chcę, żeby te odcinki nie były tylko na obcinaniu drzew, także żeby też coś innego było w odcinkach do zrobienia, także następną kwestią, no, muszę przemyśleć to, czy to będzie szklarnia, zobaczymy, może prawdopodobnie tak. Chcę po prostu ustabilizować pewien dochód, aby no, był jakiś stabilny, prawda, żeby nie tylko to ścinanie drzew, czy tam uprawa roślin, chodzi o zboża, o pola, ale żeby też było coś takiego innego po dostarczeniu samej wody na takiej zasadzie, żeby to też jakoś to miało, no, jakieś ułatwienie w pewnym sensie. W końcu gram na ciężkiej ekonomii, więc na wysokiej ekonomii, także produkty, które będę sprzedawał, to nie będą jakieś tam wysokie ceny, jakieś specjalne, dobre ceny, więc no, też trzeba sobie jakoś to pomóc w tej kwestii. Ok. No, szklarnie myślę, że są naprawdę dobrym rozwiązaniem. No i że dobrze to zapiąłem? Dobrze zapiąłem, dobra. Przerażająca jest ta burza bojowa. Dobra. Te 4 podpięcia to chyba są, z tego co kojarzę, maksymalne. Nie będę więcej kombinował. Aczkolwiek... Ojejku. Dobra. No jak widzicie, kreska z paliwem również nieubłagalnie znika. To jest to, co mówiłem, że muszę naprawdę uważnie robić. Silnik wyłączać za każdym razem, włączać, żeby niepotrzebnie paliwo nie było marnowane. No, tak to. A, właśnie, zapomniałem jeszcze powiedzieć. W tej serii nie będzie precyzyjnego farmingu. No, tak jak mówiłem, do korzeni. Także to też jest jeden aspekt. No i tutaj nie wiem, czy rozpoznajecie tą przyczepę, bo troszeczkę zakryta jest, ale przyczepa to jest karawan. No. Trzeba będzie uciąć to. Nie podoba mi się to, że jest gałąź tam. Dobra, myślę, że to później to załatwię. Ale no, jeśli oglądaliście pewien serial, to powinno wam coś to przypominać. Fajny mod, podoba mi się to. Ta gałąź, tamta gałąź jest do zcięcia. No, mam nadzieję, że mi się to później uda zrobić. O, silnika nie włączyłem. Muszę się przyzwyczaić do tego, bo jak normalnie... Straszna ta burza jest. Jak normalnie gram, no to tam nie zwraca się uwagi na paliwo, a tutaj to jednak będę musiał no, mieć
często z tyłu głowy i to dość często. O i te skały, one są tak strasznie no właśnie, przylepne. Te drzewa niesamowicie się przylepiają do tych skał, później jest problem, żeby przejechać. Jak widzieliście wcześniej, no trochę mi to zajęło czasu. Pierwszy transport też nie był ciekawy, bo przez to, że się przykleiły drzewo do skały, to miałem wywrotkę. Musiałem sobie jakoś dać radę, ale jakoś ten czas minął w miarę możliwie szybko do czasu rozwiązania problemu, także nie było tak źle. No tak myślę, że to będzie chyba ostatni transport drzewa na dzisiaj. Nie będę przeciągał tego odcinka w sumie. No, dużo informacji, dużo wiadomości na jeden odcinek. Myślę, że to powinno wystarczyć. Także jakaś część pieniędzy została już zarobiona, zebrana. Strasznie wielkie, naprawdę. Dobra, teraz jeszcze tylko to sprzedać. 3,5 tysiąca, no 23 tysiące. No powiem wam, wynik nawet dość zadowalający, jak na pierwszy dzień. I teraz będzie kwestia, w co pójdę w następnym odcinku, w coś zainwestuję. Także tak jak mówię, przemyśl to przez noc. Mam dni określone na początku. Na początku odcinka będziemy działać. Na pewno jutro tak czy inaczej trzeba będzie jeszcze ścinać drzewa, żeby jeszcze z nich kolejne pieniądze zarobić. No ale tak jak mówię, no to na początku bez tego się nie obejdzie, także muszę powybierać te największe, później zapełnować tutaj teren, jak go rozgospodarować. Nie ukrywam na pewno, że pierwszym też działaniem będzie trawa, bo to jest w sumie najprościej, żeby zarobić pieniążki, najmniej inwestycji. Także tak to będzie wyglądać. Tutaj ten plac sobie troszeczkę tutaj, jak to mówię, wyciosałem te drzewa, żeby sobie tutaj coś postawić na sprzęt koło domku, koło karawanu, którego mam. Także będę potrzebował traktor, tu te pnie trzeba będzie pousuwać, no troszeczkę pracy jeszcze będzie na początku. Także powoli do przodu. Dobra, chyba to wszystko przekazałem, co miałem przekazać na odcinek dzisiejszy. Więc mam nadzieję, że zaciekawi Was ta seria, bo no, myślę, że rzadko idzie spotkać taką serię z survivalu. Zobaczymy, jak to się potoczy. No, jeśli Was to zainteresowało, no to wiecie, co robić. Także na razie żegnam się z Wami. No i do następnego odcinka zapraszam serdecznie. Także z góry dziękuję i pozdrawiam Was i zapraszam. Na razie. Cześć.